Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Skody Octavii Sportline, czyli zgodnie z nazwą usportowionej wersji tego modelu, która jednak RS-em nie jest, chociaż ma z nim całkiem sporo wspólnego, zwłaszcza w takiej konfiguracji, w jakiej ją dostałem, to znaczy z benzyną 2.0 190 koni, automatem i napędem na wszystkie koła. I na filmie, poza przedstawieniem po prostu Sportline'a, porównam go z Octavią RS i powiem, która wersja ma moim zdaniem więcej sensu. Startujemy! Wygląd nadwozia jest jednym z obszarów, które miałem na myśli, mówiąc o podobieństwie obu odmian, chociaż nie są one też identyczne, bo Sportline ma zderzaki wspólne z innymi zwykłymi Octaviami, np. w wersji Style, a w RS te elementy są zmienione na bardziej wyraziste. Podobieństwa tyczą się za to kolorystyki, bo w obu odmianach dostaje się pakiet stylistyczny dodający czarne lusterka, atrapę chłodnicy, oznaczenia modelu czy spoiler z tyłu. Wracając do tematu różnic, wymieniłbym jeszcze felgi, bo co prawda w standardzie w obu wersjach dostaje się 18, ale mają one inne wzory, przy czym i w Sportline i w RS są one odpowiednio ostre i ładne i nie ma tu lepszych obręczy moim zdaniem, a są po prostu trochę inne. Ogólnie nadwozie Octavii Liftback jest całkiem dynamicznie zaprojektowane bez względu na wersję i zmiany wprowadzane przez RS-a są na tyle kosmetyczne, że oczywiście wprawne oko je dostrzeże i doceni, ale według mnie nie robią one zbyt dużej różnicy w odbiorze wizualnym tego modelu, aby się nimi sugerować podczas myślenia o zakupie tej Skody. We wnętrzu Sportline i RS różnią się jedynie zastosowanymi materiałami, bo w najostrzejszej odmianie znaleźć można czerwone nici albo imitację włókna węglowego na wstawce na desce rozdzielczej, a w Sportline mamy bardziej standardowe tworzywa i kolorystykę, czyli znowu zmiany są, ale trzęsienia ziemi nie wprowadzają. W obu odmianach bowiem dostaje się identyczną podostrzoną kierownicę, która względem nieusportowionych Octavii ma trzecie ramię na dole, częściowo perforowaną skórę i jest spłaszczona u dołu. Domyślne fotele również Sportline i RS mają wspólne, czyli z fajnymi zintegrowanymi zagłówkami i dobrym wyprofilowaniem boczków, przy czym cechują się one też taką, powiedzmy, cywilną miękkością, aby nie zmęczyć nawet w dłuższych trasach, więc rasowo-sportowe nie są i podobnie jak całe wnętrze nie dostarczają definitywnej odpowiedzi na pytanie, którą z odmian lepiej jest kupić. Patrząc na cennik też nie jest to oczywiste, to znaczy jeśli ktoś myśli o słabszych silnikach, no to sprawa jest prosta, bo RS występuje tylko z 2-litrową benzyną 245 koni albo dieslem o takiej samej pojemności i rozwijającym 200 koni, zatem chcąc mieć na przykład 1.5 TSI 150 koni trzeba patrzeć w kierunku Sportline'a, ale myśląc o Octavii z większą mocą wybór staje się nie taki oczywisty, bo co prawda w testowanej odmianie benzynowe maksimum, które można dostać to 2.0 TSI 190 koni mechanicznych, ale za to zestawione jest ono z napędem na wszystkie koła, a w RS-ie 245 koni przenoszonych może być tylko na przód i tak jak testowana odmiana wyjściowo kosztuje 153 700 zł, tak benzynowy RS 158 350 zł przy lekko lepszym wyposażeniu, bo dochodzi w nim na przykład w standardzie adaptacyjny tempomat, a w Sportline jest zwykły. Jeszcze mniejsze różnice występują w przypadku diesli, bo tam 2.0 TDI 200 koni z napędem na wszystkie koła jest dostępny i tu i dopłata kilku tysięcy złotych do RS-a wynika głównie z wyposażenia. Wracając do testowanego egzemplarza w wersji Sportline, wspomnę jeszcze, że pomimo tego, że wyposażenie standardowe tej wersji jest dobre i zawiera matrycowe światło LED, dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, czujniki deszczu i zmierzchu, no ogólnie wszystko czego trzeba, to wciąż auto można trochę doposażyć i w testówce znalazły się z droższych rzeczy 19-calowe felgi, wyświetlacz HED-a bezpośrednio na przedniej szybie, aktywny tempomat z trybem predykcyjnym czy fabryczna nawigacja i te dodatki podniosły cenę pokazywanego samochodu do okolic 180 000 złotych. Gdyby ktoś celował we wzięcie mocnej Octavii w leasingu operacyjnym, powiem jeszcze ile model ten w takim finansowaniu by kosztował i posłużę się tu ofertą partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska na wersję RS bez dodatków, która jednak, tak jak mówiłem, kosztuje praktycznie tyle samo co Sportline, czyli około 150 000 złotych. Jako parametry weźmy 20% wpłaty własnej, czyli przechodząc już na kwoty netto, 23 133 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 34 700 zł i wtedy miesięczna rata to 1833 zł. Klikając w link w opisie filmu można ustawić pokazywane suwaki pod swoje preferencje. Jest tam też link do wynajmu długoterminowego na ten model, a wiele innych modeli znaleźć można wchodząc na carlispolska.pl. 2-litrowa benzyna w Octavii Sportline zestawiona może być jedynie ze wspominanym napędem na wszystkie koła, a także z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. Zestaw ten zapewnia takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Octavia RS, którą testowałem kiedyś przy zimowej pogodzie, zapewniała o 0,3 sekundy lepszy czas sprintu do setki i o 2 sekundy szybsze przyspieszenie 90-140 km/h, zatem zdecydowanie nie są to wartości robiące diametralną różnicę, a też mówię tutaj o zachowaniu na suchej nawierzchni, bo na mokrej napędzana też tylna oś testówki mogłaby się przydać i ogólnie Octavią w wersji Sportline jeździłem się dobrze i bezpiecznie, jeśli chodzi o dynamikę i ani razu nie miałem wrażenia, że zaczyna wymiękać. Benzyna zachowywała się też bardzo kulturalnie, bo na niskich obrotach, to znaczy poniżej 1500, nie wpadała w wibracje i nie brzmiała niezdrowo, a gdy obroty były wyżej, to jej dźwięk był wytłumiony i neutralny, czyli mamy tutaj dokładnie taką samą charakterystykę jak w RS-ie, przy czym tam dodatkowo dochodzi elektroniczny generator rasowego dźwięku silnika, który przez swoją sztuczność najlepiej wyłączyć i brak tego dodatku w Sportline mi nie przeszkadzał i ogólnie też nie czułem, abym potrzebował w Octavii większej mocy niż 190 koni, bo ten model nawet w odmianie RS nie robi się jakiś ostry i wulgarny, a jest po prostu trochę szybszy i przez typowo cywilne zestrojenie pracy silnika osobiście i tak nie czułem, testując kiedyś RS-a, potrzeby wykorzystywać pełnię jego potencjału na publicznych drogach, na przykład na światłach. Połączona z silnikiem automatyczna skrzynia radziła sobie w testówce naprawdę dobrze i aż byłem tym pozytywnie zaskoczony, bo DSG z 2-litrowym TSI miało nieraz w innych modelach, jakimi jeździłem, tendencję do zbytniego wymuszania niskich obrotów i przez to przymulania silnika, a tutaj takie działania były na tyle sporadyczne, że nie zwracałem na nie uwagi, bo w zdecydowanej większości przypadków po wciśnięciu gazu skrzynia robiła naturalnie redukcję minimum do okolic 1600 obrotów, gdzie przez dobrą elastyczność benzyny już coś się zaczynało dziać, jeśli chodzi o przyspieszanie, albo wyżej do 2-2,5 obrotów, gdzie osiągi są już bardzo przyjemne i pozwalają na bezpieczne na przykład wyprzedzanie i takie zachowanie w połączeniu ze słuszną mocą 190 koni powodowało, że jak na zwykłe rodzinne auto, Octavia sprawiała wrażenie naprawdę żwawej na drodze i to wrażenie nie znikało nawet na drogach szybkiego ruchu. Octavią RS jeździłem ostatnio kilka miesięcy temu, więc trudno jest mi porównywać niuanse, ale według notatek tam skrzynia DSG trochę bardziej temperowała silnik w trybie normalnym i trzeba było mocniej cisnąć gaz, aby wymusić redukcję, zatem albo jest to po prostu kwestia dopracowania przekładni przez czas, który dzieli oba testy, albo DSG trochę inaczej z wariantem 190-konnym zostało w testowanej Skodzie zaprogramowane. Jeśli chodzi o spalanie, to jeżdżąc bohaterem tego testu po Warszawie, komputer wskazywał mi średnio 8,5-9 litrów na setkę. Na zwykłych drogach pozamiejskich jego wskazania wynosiły około 5,5-6 litrów, na ekspresówkach samochód zużywał mniej więcej 7 litrów, a na autostradzie 8 litrów. Octavia RS uzyskiwała wyniki o średnio pół litra, litr większe, zatem biorąc pod uwagę inne warunki, w których nią jeździłem, są to wartości z grubsza pomijalne, a zatem nie tylko pod kątem zachowania układu napędowego, ale również jego paliwożerności. Oba modele stoją względem siebie bardzo blisko. Elektroniczne zegary, nazwane wirtualnym kokpitem, w Octavii Sportline występują w standardzie. Dostaje się w nich możliwość modyfikacji ogólnego widoku. Na różne okazje są przystosowane. Można na przykład mieć mapę albo mniejszą ilość informacji. Jeśli ktoś na przykład długo jedzie na autostradzie, to się to może przydać. Są też klasyczne tarcze. Jest możliwość dodatkowo modyfikowania, co będzie się w nich znajdowało. Są różne rzeczy do wyboru. Nie można niestety dostrajać tego, co będzie na środku, ale ponieważ można sobie za to dostrajać listę i usuwać z niej poszczególne pozycje tych elementów, które mają się wyświetlać po bokach, no to dostęp do nich jest szybki, tym bardziej, że wszystko bardzo sprawnie tutaj działa. W obsłudze zegarów nie podoba mi się tylko procedura resetowania, ponieważ nie wystarczy przytrzymać rolki tak jakby nakazywała logika, tylko trzeba nacisnąć ten przycisk, później wyświetla się lista i tutaj można sobie dopiero dokonać resetu. Jest to nieintuicyjne, poza tym nie mam już zastrzeżeń, ponieważ łatwo można sobie to wszystko tutaj przewijać i modyfikować. Tak samo dobrze wypada sterowanie multimediami znajdujące się z lewej strony kierownicy. Nie mam również problemów z tym, że obsługa tempomatu ukryta została za kierownicą i odpowiada za nią joystick, ponieważ co prawda trzeba się go nauczyć, ale jest bardzo ergonomiczny, jeśli chodzi o kształt. System inforozrywki Columbus z fabryczną nawigacją i 10-calowym ekranem jest moim zdaniem bardzo udany. Podoba mi się w nim chociażby to, że mamy możliwość personalizacji zawartości na ekranach domowych. Wszystko tutaj szybko się ładuje, świetna jakość wyświetlonego obrazu oraz reakcja na dotyk. Są dodatkowe takie bariery, jak chociażby belka taka smartfonowa wysuwana od góry w smartfonowym stylu. Elementy interfejsu są wszędzie odpowiednio duże. Też menu różnych ustawień są dobrze zaprojektowane i nie ma problemów, aby się w tym wszystkim połapać. Mamy też integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc tak jak wspominałem, bardzo dobry jest to moim zdaniem system i dopracowany na wielu płaszczyznach. Nie widzę za to w nim właściwie żadnych słabych stron.
To znaczy można przyczepić się do tego, że panel klimatyzacji w nowej Octavii nie występuje w formie fizycznej, tylko został przeniesiony do menu ekranowego, ale nie jest to wina samego systemu, tylko podejścia do projektowania tego wnętrza, przy czym dzięki temu, że mamy na dole kontrolki cały czas obecne do zmiany temperatury, no to nie jest to jakiś wielki problem, a też można odpalać panel klimatyzacji poprzez fizyczny przycisk poniżej. Są też tutaj priorytety odparowywania szyb aktywowane. Poza tym jest w tym rzędzie przycisków kilka dodatkowych rzeczy, na przykład odblokowanie centralnego zamka albo wchodzenie do niektórych menu. Fakt jednak zostaje, że kiedyś, na przykład w poprzedniej generacji, tutaj z fizycznym panelem klimatyzacji było po prostu wygodniej. Nie jestem też fanem decyzji, aby przy aż 5 portach USB na pokładzie, 2 występują w standardzie, 3 są dostępne za dopłatą 1100 zł, w pakiecie z gniazdkiem 230V, wszystkie one były w standardzie C, chociaż jedno czy dwa we wciąż popularnym standardzie, aby się przydało. Piąte złącze zostało umieszczone w nieoczywistym miejscu, to znaczy przy lusterku, co jest bardzo ciekawym pomysłem, jeśli ktoś chciałby skorzystać z wideorejestratora i nie chciałby ciągnąć do niego zasilania po całej szybie. Przód w testowanej Skodzie ma całkiem regularne kształty, co skutkuje tym, że maska jest nieźle widoczna z perspektywy kierowcy, nie mamy tutaj zbyt długiego podszybia i ogólnie to wszystko powoduje, że wjeżdżanie gdzieś przodem tym samochodem nie jest jakimś przesadnie dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę jego rozmiary. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu po przekątnej, gdy się spojrzy, to dostrzeże się masywny słupek, ale zdecydowanie najgorzej jest patrząc bezpośrednio przez tylną szybę, ponieważ ona jest wysoko poprowadzona, niska i też za nią, jak na nadwozie tego typu przystało, znajduje się jeszcze dużo niewidocznego samochodu. Kamera cofania oferuje przyzwoitą jakość. Niestety domyślny widok zbyt bardzo rozciąga to, co znajduje się po bokach kadru, przez co obiekty się tam znajdujące wydają się być bliżej niż są w rzeczywistości. Zresztą na środku też jest to pewien problem, ale w mniejszym stopniu. Można go wyeliminować odpalając widok alternatywny. Niestety po każdym uruchomieniu samochodu aktywuje się ten gorszy. Niemniej jednak i tak obecność elektronicznych asystentów podczas wjeżdżania gdzieś tyłem Octavią Liftback jest nieoceniona. Wymiary samochodu to 469 cm długości i 182 cm szerokości, zatem Octavia do najmniejszych nie należy, ale przez nieprzesadnie duży promień skrętu w mieście nie miałem większych problemów, aby nią manewrować i jedynie w takich warunkach preferowałem tryb pracy układu kierowniczego Normal, ponieważ wtedy kierownica nie stawiała zbyt dużego oporu, a na sporcie charakter jej pracy zmienia się głównie właśnie w tym obszarze i wtedy siła wspomagania jest dobierana tak, że daje lepsze, powiedzmy, czucie auta na drogach pozamiejskich i szkoda, że za każdym razem po odpaleniu silnika komputer startuje na ustawieniach normalnych. Bez względu jednak, co jest wybrane aktualnie w menu, Octavia oferuje dopracowany styl prowadzenia, w którym czuje się precyzję reakcji i dzięki temu można pewnie pokonywać zakręty, a jednocześnie układ nie jest przyostrzony, zatem pozwala na bezstresową jazdę, na przykład na kolejnach. Octavia RS dostarcza podobnych wrażeń, to znaczy jest bardzo dobrze prowadzącym się samochodem, ale gdy nią jeździłem, to nie czułem jakiejś hot-hatchowości, tylko bardziej neutralny klimat, który jest obecny też w egzemplarzu testowym. Jeśli chodzi o zawieszenie, to w Sportline dostaje się je w wersji sportowej, a w RS jest jeszcze 1,5 cm obniżone. W testowanym egzemplarzu za 3650 zł zamówione zostały adaptacyjne amortyzatory DCC, które pozwalają zmiękczyć trochę reakcję na nierówności, ale nie wprowadzają w tym obszarze dużych zmian, to znaczy na niezłej jakości drogach nie potrafiłbym nawet zgadnąć na ślepo, na jakich ustawieniach jadę i dopiero na gorszej jakości nawierzchni owe zmiękczanie i bardziej bujające reakcje są uwydatniane, ale wciąż na żadnym z ustawień Octavia nie robi się deską i ma zawieszenie zestrojone tak, aby zapewniało dużą stabilność na zakrętach, ale też aby samochód był używalny na co dzień. W RS-ie zawieszenie może jest trochę sztywniejsze, jednak wciąż bez bezpośredniego porównania trudno jest mi tutaj wydawać wyroki, ale opierając się na takich ogólnych wspomnieniach z tamtego testu, na pewno jakichś diametralnych różnic w zachowaniu na drodze w obu wersjach nie odczułem. Pakiet dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w Octavii w testowanej wersji nie występuje w standardzie i w prezentowanym egzemplarzu się on nie znalazł. Jedynym bardziej rozproszonym źródłem światła jest lampka oświetlająca schowek na tunelu środkowym. Jeśli chodzi o te fioletowe punkty, to one gołym okiem nie są widoczne. Tam znajdują się dotykowe przyciski służące do zmiany głośności, no i generują one coś takiego widocznego w kamerze. Przyciski i przełączniki, już te fizyczne, podświetlone zostały na kolor biały, co biorąc pod uwagę, że nie można tego jakoś urozmaicić dodatkowymi dekoracyjnymi wstawkami, tworzy tutaj mocno taki neutralny, dosyć nudny nastrój. Jeszcze fakt, że ta kabina jest zaprojektowana tak, że nie ma w niej zbyt wiele przycisków, nie poprawia sytuacji. Na szczęście wszystkie te, które się już tutaj znalazły, doczekały się swojego źródła światła.
Przednie światła w odmianie Sportline mają standardowy wzór przewidziany dla Octavii, który sam w sobie jest na tyle wyrazisty i ładnie się prezentuje, że podostrzenia moim zdaniem nie potrzebuje. Wszędzie na froncie mamy LEDy. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też obecne są diody. Z tyłu również całe oświetlenie jest o nie oparte, światła pozycyjne mają przyjemne dla oka detale, kierunkowskazy są w tej części nadwozie dynamiczne i biorąc to wszystko pod uwagę testowanemu modelowi Skody z zewnątrz po zmroku nie mogę nic zarzucić ani pod kątem nowoczesności, ani stylistyki. Matrycowe światła LED obecne w standardzie w Octavii od wersji Style mają za zadanie tak wycinać pionowo część wiązki światła, aby nie oślepiać innych kierowców i aby maksymalizować zarazem doświetlanie pozostałej przestrzeni przed samochodem. Światła w testówce pod kątem precyzji działały bardzo dobrze i gołym okiem dostrzec można nawet jak poszczególne strefy są wygaszane. Też miłym dodatkiem jest przyciemnianie również fragmentów ze znakami drogowymi, aby się przesadnie nie odbijały. Jeśli chodzi z kolei o identyfikację innych samochodów, to jadąc za kimś światła działały bezbłędnie, podobnie jak miało to miejsce, gdy na przykład inne auto wyjeżdżało zza zakrętu i zastrzeżenia mam do nich wyłącznie na jakichś długich prostych, bo wtedy czasami było ok, ale czasami trochę za późno, jak na mój gust tworzony był świetlny tunel, chociaż też zawsze zostaje pytanie, czy z tak daleka można mówić o realnym oślepianiu. W każdym razie przy tylko lekkiej kontroli ze strony kierowcy jest to bardzo udane i poprawiające bezpieczeństwo rozwiązanie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest jak na mój gust trochę zbyt wysoki, ale biorąc pod uwagę jego opływowe kształty, nieprzesadzoną grubość oraz też masę, to i tak nie przeszkadza w kieszeni. Na froncie wykonany został z fortepianowej czerni, która bardzo łapie różne otarcia i wygląda to na przykład już tutaj po 25 ponad 1000 km tragicznie. Szkoda, że nie zastosowano na froncie tego, co jest z tyłu, to znaczy lekko takiego gumowanego tworzywa, które wciąż prezentuje się jak nowe. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy miękkie tworzywa. O estetycznej fakturze podobają mi się też wstawki materiałowe. Mniej podoba mi się to, że w towarzystwie przyjemnego, wykończonego ekoskórą podłokietnika mamy bardzo tandetnie wyglądającą plastikową klamkę. W niższych częściach kokpitu też ten czarny plastik występuje, ale nie zwraca na siebie aż tak bardzo uwagi. Fortepianowa czerń też aż tak bardzo uwagi nie zwraca, chociaż mogłoby być jej troszeczkę mniej, no ale nie ma jej w takich ilościach, żeby jakoś przeszkadzała. Wszystkie drobniejsze elementy zostały wykonane odpowiednio pieczołowicie. Zatem ogólną jakość wykonania wnętrza Octavii oceniam naprawdę wysoko, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Podstawy do kręcenia nosem mam za to w kwestii spasowania. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to tam wszystko jest ok, ale niestety klamki we wszystkich 4 drzwiach trzeszczą i podczas otwierania czy zamykania pojawiają się niepożądane dźwięki. Na szczęście podczas jazdy nic takiego nie ma miejsca, więc zbyt często się na to uwagi nie zwraca. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki dystans. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, zastosowano w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik w testowanej Skodzie ma 600 litrów pojemności, cechuje się on bardzo niskim progiem załadunkowym, ogromnym wręcz otworem, a także regularnymi kształtami. W kufrze po bokach z obu stron mamy wyciągane haczyki, są też kieszenie w nadkolach, a także dźwignie, które pozwalają w łatwy sposób złożyć oparcie tylnej kanapy. Z lewej strony dodatkowo mamy gniazdo 12V. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Pociągając obie dźwigienki uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe samochodu, czyli 1555 litrów. Dostaje się też wtedy niestety wysoki uskok na podłodze. Podsumowując, wybór pomiędzy Octavią Sportline ze 190-konną benzyną i RS-em jest trudny, bo w żadnym obszarze, czy to cenowym, czy osiągów, albo prowadzenia, te samochody nie są od siebie na tyle inne w codziennych zastosowaniach, aby powiedzieć, że któryś z nich jest lepszy, a też trudno wybierać wersję tylko na podstawie np. czerwonych nici w kabinie, czy trochę innego zderzaka. Jak dla mnie najrozsądniejsze byłoby, gdyby napęd 190 koni 4x4 też występował jako RS, a dla Sportline zostawiono słabsze silniki, bo wtedy, jeśli komuś wystarczy mniejsza moc, a chce, aby egzemplarz lepiej wyglądał, to testowana odmiana jest optymalna. Myśląc o Octavii w okolicach 200 koni, osobiście pewnie wybrałbym auto pokazywane na tym filmie, a nie RS-a, bo testowana Skoda ogólnie nie jest aż tak sportowa pod kątem charakteru, aby niezbędna była w niej możliwie duża moc, a napęd na wszystkie koła nigdy nie wiadomo kiedy się przyda.
I to wszystko, co przygotowałem o Octavii Sportline. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!